Shalom z Jerozolimy. Serdecznie witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj się będę zaobierać z tematem, jak się właśnie nazywa, jakie jest imię Syna Bożego. Prawdziwe imię, tak? No. Kiedy Bóg mnie wysłał pierwszego razu do Izraela, tak właśnie tutaj się dowiedziałam, że jego prawdziwe imię jest Jeszua, a nie Jezus. Jeszua, dlatego że jest on Hebrajczykiem i cała jego rodzina i jego uczni, wszyscy są Hebrajczykami, byli Hebrajczykami i po prostu jego imię jest hebrajskie Jeszua. Od tej pory, co właśnie tutaj w Jerozolimie, w wspólnotach się tego dowiedziałam, dlatego że u nas w wspólnotach, gdzie mieszkam, tam po prostu nigdy nie słyszałam tego, to od tej pory po prostu pytałam Boga, jak właśnie mam Niego nazywać, co jest prawdziwe, co jest dobre, czy Jezus, czy Jeszua, czy jakoś inaczej. No i po prostu tym, że pytałam Boga, to Bóg mi też odpowiedział i powiedziałam mu, żeby to zabrał ode mnie, żeby już nie mówiłam tak, jak nie jest to jego wola. No i zabrał. Było to bardzo proste, dlatego że pytałam i kto pyta, tak Bóg mu daje, tak? No i słyszałam już ludzi, którzy mówili, o to bardzo ciężko, ja jestem przyzwyczajony do tego, że tak mówię całe życie i tak dalej, każdy tak mówi, to po co mam zmieniać, tak? Ale myślę, że każdy musi sam pytać Boga i mieć to objawienie, dlatego że to po prostu jest taka duchowa sprawa, bardzo duchowa, tak? I muszę powiedzieć tak, że każdy Niego nazywał właśnie Jeszua w tym czasie, kiedy On był tutaj, kiedy był na ziemi tutaj i myślę, że właśnie wszyscy, z którymi miał do czynienia, kto go znał, to Niego znał po imieniu Jeszua. Dlatego, że dopiero aż później, jak po Jego wstaniu z martwych, dopiero później się to wszystko zmieniało. Do tego jeszcze dojdę później. No i po prostu jak Bóg to zmienił, dał mi to precz z myśli, z ust, po prostu, że ja poczułam mówić Jeszua. Jak śpiewałam piosenki, to nie było Jesus, nie było Jezusa, było Jeszua, tak? Śpiewam Jeszua. No i od tej pory, co się działo w moim życiu duchowym, przeważnie duchowym życiu, że widzę, że od tej pory jestem więcej, bardzo, bardzo błogosławiona. Dlatego, że w tym imieniu, to jest imię nad wszelkie imię, tak? Jest napisane. I to imię, które właśnie Bóg mu dał przez anioła, który wysłał anioła, który by powiedział do Miriam, jak się ma nazywać, tak? No to powiedział Jeszua. I to oznacza w hebrajskim zbawienie. Pan zbawia. I właśnie o to chodzi, że za każdym razem, że jak mówimy Jeszua, to mówimy zbawienie. I w przekładu do greckiego, co pocznuło się później, właśnie jak wstał z martwych, jak przełożyli przekład tego, było do Septuaginty, no to tam właśnie pierwszy raz się pojawiło Jezus po grecki, dlatego że to był czas helenizmu i w helenizmu wszystko było prawie greckie, tak? I kultura grecka, język grecki, no wszystko tak greckie. Żydzi tam poza Izraelem mówili po grecku. No po prostu wszystko do greckiego było jakoś i ten czas po prostu, jak w Septuagincie jest możliwe popatrzeć tam, że
Każdy, kto się nazywa Jehoszua, skąd pochodzi imię Jeszua, bo to jest krótkie z Jehoszua, to właśnie jest przełożone każde to imię Jehoszua w Starym Testamencie jest przełożone na imię Jezus. To właśnie jest tam bardzo wielu tych Jezus, bo tam ich nie było tylko jeden, dwa, ich było więcej, tak? Może zrobię jeszcze kiedyś tak następny odcinek tego odcinka, dlatego że jest jeszcze więcej do opowiadania na ten temat, ale ja chcę tylko teraz na razie takie bardzo ciekawe rzeczy powiedzieć na ten temat, żeby to zrozumieć. No i może innym razem się będę z tym więcej jeszcze do głębki pójdzie. W Mateuszowi 1:21 jest napisane właśnie o tym, że właśnie Jeszua się nazywa, jego imię Jeszua ma być, tak? Jasne, że w polskim przekładu jest napisane Jezus, tak? Ale w oryginale jest Jeszua. No. A w objawieniu jest werset, gdzie właśnie jest napisane też, że będę miał nowe imię. Ale to nowe imię nie dostaje on od ludzi tutaj z tego świata. Tylko on zna to nowe imię, które będę miał. A do tej pory po prostu nigdy nie jest napisane zmieńcie mi moje imię, czy będę jakoś zmieniali moje imię, czy ja nie wiem. Nie jest napisane nic na ten temat po prostu. Ludzi zmienili to imię w tym czasie tego helenizmu. No i to jest ten problem. Dlatego, że my nie mamy już helenizmu. Już nie jest ten czas 2000 lat do tyłu. Teraz mamy tutaj rok 2025. To po co jest trzeba nadalej trzymać się helenizmu? Dużo rzeczy było w tym czasie zrobione, właśnie przelączone do helenizmu po prostu. Jeżeli dostałam imię, jak się urodziłam, każdy z nas, tak, dostał imię, jak się urodzi, to przeważnie mama, tata chcą jakieś takie specjalne imię, co się im podoba, co może ma jakieś znaczenie. I właśnie z Biblii wiemy o tym, że Bóg dawał imię takie, co mają bardzo znaczenia też, tak? Właśnie to było znaczenie dla człowieka, czy jego powołanie do przyszłości, czy jego osobistość, też jakim człowiekiem jest i będzie. No i to właśnie to oznaczało, to słowo, to imię Jeszua jest zbawienie. I kto jest naszym Zbawicielem? Kto jest Mesjaszem, tak? Jeszua. Nie powiedział Bóg, że Jezus. Powiedział Jeszua. No i jak nasze imię mamy w paszportu zapisane, tak, to właśnie jak gdzieś wyjeżdżamy za granicę, no to jak na przykład idzie się na lotnisko, musi się podać, jak się kupuje bilet, dokładnie litera musi wszystko grać, nie da się, żeby było pozwolone napisać coś innego, jak jest oryginał w paszporcie. Jeżeli podróżujemy do innych krajów, po prostu tak samo nazywają nas takim imieniem, jak właśnie się nazywamy, tak? Jasne, że jeżeli chcemy, żeby nas nazywali troszeczkę inaczej i sami powiemy, no, jakieś krótkie imię, no i to po prostu tak, jak nas może przyjaciółmi ci w domu nazywają. Są różne takie możliwości, tak, jasne. Ale już słyszałam od wielu ludzi, no jak ja jecham tam i tam, no to po prostu tam mnie nazywają inaczej i tak. Ci nie mogą dokładnie powiedzieć moje
imię, jak to się u nas tu w Polsce mówi, no to powiedzą inaczej. Jasne, to tak jest możliwe, bo jesteście przy tym, powiecie do tych ludzi, ci zgadzacie się i tak dalej. Ale kto się zgadzał? Jeszua? Czy on powiedział do kogoś, nazywajcie mnie Jezus? Czy jakoś inaczej, Jezus? Nie powiedział do nikogo. Dlatego, że każdy niego w tym czasie, jak on był tutaj na ziemi, tak nazywał niego każdy Jeszua. No i o to chodzi. Żeby się nad tym zastanowić, czy nie jest może już teraz koniecznie też czas przyjść z powrotem do korzenów właśnie tego słowa, które było zapisane na początku i do wszystkiego, co po prostu ma wspólne z początkiem tego początku. Jak Mojżesz dostał Torę, jak było wszystko tam zapisane dokładnie, a nie te przekłady wszelkie tam, co są do Septuaginta i z tego inne przekłady i następne przekłady. Dlatego, że ludzi dużo z tymi przekładami bardzo zmanipulowali już, no nie? Nie mamy już takich oryginałów dzisiaj tego pierwszego. Ale jest Bóg, którego możemy zawsze do Niego przyjść i zapytać, z Nim pogadać i On da znać. On nam odpowie. I dlatego zachęcam każdego, żeby tak samo jak ja i inni, dlatego że wiem, że jest więcej, coraz więcej braci, siostry, którzy mają też takie objawienie od Boga i coraz więcej spotykam się z tym teraz, że ludzi, po prawdzie braci, siostry zamieniają już, idą do tego pierwszego jego prawdziwego imienia hebrajskiego, a to jest Jeszua. Niech jest każdy błogosławiony tym nagraniem i życzę Wam wszystkiego dobrego z Bogiem i do usłyszenia. Shalom z Jerusalem.